Ziemia zyskała miano błękitnej planety z powodu obfitości wód występujących na Ziemi. Jeśli całą wodą morską wypełnilibyśmy wielkie wiadro, to słodka woda zamarznięta na biegunach i lodowcach wypełniłaby filiżankę, natomiast słodka woda, do której człowiek ma dostęp, czyli rzeki, jeziora, wody gruntowe, zajęłyby zaledwie małą łyżeczkę. Nasze naturalne zasoby wody na Ziemi nie zwiększają się, a jest nas coraz więcej do podziału. Wszystkie rodzaje wód na Ziemi są ze sobą połączone, a ich niedobór czy też nadmiar w poważny sposób naruszają równowagę w środowisku. Współczesny świat zmienia się na naszych oczach, niezmienne jest jednak to, że człowiek był, jest i będzie uzależniony od potężnego żywiołu, jakim jest woda. Zdobywając o nich wiedzę, zaczął je lepiej poznawać i zdawać sobie sprawę z wpływu, jakie te masy słonej wody wywierają na życie na lądzie. Dobro oceanu to dobro ludzkości. Ocean wpływa na każde życie ludzkie, dzięki niemu otrzymujemy wodę słodką, ponieważ opady deszczu powstają głównie dzięki parowaniu, a następnie kondensacji wody z oceanu. Wody morskie stale się przemieszczają, czemu sprzyja dynamika oceanów trwających w nieustannym ruchu. Wiatr, przypływy i odpływy powodują przepływ wód przez wszystkie baseny oceaniczne. Prądy morskie możemy wyobrazić sobie jako wielkie rzeki bez dna i brzegów, które przemieszczają się przez powierzchniowe warstwy wód na znaczne odległości. Prądy oceaniczne mają istotny wpływ na klimat na naszej planecie. Ciepłe prądy jak Golfstrom płyną od równika w kierunku wyższych szerokości geograficznych. Niosą wodę cieplejszą niż otoczenie, ogrzewają powietrze i dostarczają do niego wilgoci, przez co zwiększają ilość opadów nad pobliskimi lądami. Zimne prądy, jak antarktyczny prąd okołobiegunowy, płyną od biegunów ku równikowi. Niosą wodę chłodniejszą niż otoczenie, ochładzają i osuszają znajdujące się nad lądami powietrze. Na przestrzeni ostatnich 50 000 lat to właśnie modyfikacje cyrkulacji oceanicznej były głównym powodem nagłych zmian klimatycznych. Woda oceaniczna to aż 97% ogółu wody na Ziemi. Jej wartość pH jest niezwykle istotna dla klimatu, ponieważ to ten czynnik wiąże się ze zdolnością oceanu do absorbowania dwutlenku węgla z atmosfery. Nadmierna emisja gazów cieplarnianych powoduje wzrost średniej globalnej temperatury Ziemi. Coraz częstsze powodzie, susze, podnoszenie się poziomu wody w oceanach to tylko jedne z nielicznych skutków ocieplania się klimatu. Są dwie przyczyny podnoszenia się poziomu mórz oraz oceanów. Pierwszą przyczyną kryzysu hydrologicznego jest wytapianie się lądolodu Grenlandii, Antarktyki i lodowców górskich. Drugą jest samo nagrzewanie się wody morskiej, w wyniku którego dochodzi do zjawiska zwanego rozszerzaniem się termicznym. Woda po prostu zwiększa swoją objętość. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 100 lat poziom mórz wzrósł na świecie od 11 do 16 cm. Obserwacje poziomów wód w basenach Morza Bałtyckiego i sąsiedniego Morza Północnego pokazują wzrosty na przestrzeni ostatniego wieku na poziomie nieznacznie wyższym niż światowa średnia, od 15 do 20 cm. Jeśli ta tendencja się utrzyma, za 30 lat tereny zagrożone podtopieniem w Polsce będą sięgać od Pomorza aż po Żuławę. Nie da się ukryć, że problem podnoszących się wód morskich jest kwestią globalną. W historii pomiarów dzisiejsze poziomy są bezprecedensowe niemal na całym świecie. Prognozy mówią, że do 2100 roku poziom mórz na świecie będzie wyższy o co najmniej pół metra. W najmniej optymistycznym wariancie ocieplania klimatu może to być wzrost nawet do 2 metrów. Najwięcej powodów do obaw mają mieszkańcy krajów wyspiarskich. Od 200 do nawet 600 milionów ludzi będzie musiało się przenieść z terenów zagrożonych powodziami do końca wieku. Wszystko wskazuje na to, że coraz częściej będziemy słyszeć o uchodźcach klimatycznych. W epoce antropocenu, czyli czasie zdominowanym przez wybory człowieka, natura walczy i potrzebuje naszego wsparcia. Globalne rozwiązanie będzie więc sumą naszych indywidualnych działań. Trzeba o tym nieustannie przypominać. Nigdy w historii ludzkości nie byliśmy jako gatunek w takim momencie i miejscu. Nigdy jeszcze za naszej bytności na tej planecie nie staliśmy wobec takiego wyzwania.
Nasz wpływ na biosferę jest niesłychanie destrukcyjny, do tego stopnia, że coraz bardziej zagraża również nam samym. Jesteśmy częścią przyrody i nasze istnienie jest ściśle zależne od jej składowych. Odwrócenie tych niepokojących trendów jest wciąż możliwe, potrzebne są jednak głębokie zmiany w podejściu do użytkowania zasobów naszej planety. Zostawiam Was z taką myślą, że Ziemia ma przed sobą jeszcze miliardy lat. Nikt nie wie jednak, przez ile wieków, tysiącleci człowiek będzie na niej mieszkał. To zależy tylko od niego.